Nie wiem, czemu dostałam to pytanie. Zacznijmy od tego, co to jest YOLO, nie wiem, może nie wszyscy wiedzą. Także rozwinięcie skrótu jest You Only Live Once, co na polski brzmi raz się żyje, albo życie masz tylko jedno. I co, kiedy to mówimy? Kiedy chcemy zrobić coś głupiego, tradycyjnie. YOLO się odnosi po prostu do tego, żeby robić w życiu ciekawe rzeczy, żeby nie stać w miejscu, tak, żeby się rozwijać, no i też przy okazji robić głupie rzeczy. Głupie rzeczy są ważne, potrzebne wszystkim, bez wyjątku. Więc poszłam sama do klubu w Berlinie, totalnie sama i to było wielkie YOLO, przeżyłam po prostu życiowe katarzis. Także no nie wiem, nie odważyłabym się na to, myślę na przykład rok temu, teraz stwierdziłam, że YOLO, teraz albo nigdy i to była najlepsza decyzja w moim życiu. No, to było bardzo proste. Poszłam na studia. Nie no, taka zabawna sytuacja, że mieliśmy po prostu pierwsze zajęcia z Miłoszem, takie pierwsze ever na tej uczelni, także ja przestraszona, 19-letnia, nie wiem co się dzieje i do niego przychodzi Miłosz. No, zabawnie było. I co, no i się polubiliśmy, na drugim roku zaczęliśmy robić razem projekty takie małe, była też większa grupa osób, byliśmy w piątkę bodajże, no i z tej piątki tak wyszło, że w końcu zostałam tylko ja i po drugim roku po prostu zaproponował mi nauczanie jednej grupy w wakacje, jak się sprawdziłam, to tak zostałam do teraz. Także nie było żadnej specjalnej rekrutacji, ani wywiadów, ani niczego, tylko po prostu mnie uczył i naturalnie to wyszło. Uważam, że ubrania mówią, nawet jeśli nie chcemy, żeby mówiły. To jest z doświadczenia mojego, wiem, że jak próbuję ukryć swoje prawdziwe ja, to zazwyczaj wszyscy wiedzą, że tak jest. Weźmy na przykład człowieka, który pracuje w jakiejś wielkiej korporacji, tak, i jest w garniturze albo typowo casual, tak, czyli po prostu t-shirt, jeansy, ale po godzinach jest na przykład zupełnie kimś innym. I bardzo często to widać, że ktoś się bardzo stara wyglądać tak casualowo. No i to jest dosyć zabawne, bo bardzo łatwo to stwierdzić zazwyczaj. Także ja próbowałam tak przez jakiś czas, teraz już nie próbuję, po prostu wiadomo, trzeba mieć jakieś granice, dobry smak, jeżeli chodzi o pracę. Tak, ja pracuję z ludźmi, więc no nie mogę się ubierać jak mi się podoba, powiedzmy, ale nie staram się już ukrywać swojego stylu. Skończyłam szkołę muzyczną. Jestem muzycznym świrem troszkę, bo z różnych subkultur przeszłam na muzykę elektroniczną, czyli trochę duży skok. I to próbuję sobie DJ-ować troszkę i generalnie gram na gitarze i na pianinie. Oczywiście angielski jest powiedzmy moją pasją, chociaż po 5 latach studiów to już nie wiem. No i tyle, no i bardzo lubię, jestem raczej typowym ekstrawertykiem, więc nie potrafię siedzieć w domu, nie potrafię siedzieć zamknięta w 4 ścianach, a że jestem fanem muzyki elektronicznej, to bardzo dużo czasu spędzam w ciemnych klubach. Do dobrej rozmowy potrzeba własnego zdania. I jeżeli już mamy to swoje zdanie wyrobione i jesteśmy w stanie o tym dyskutować, to myślę, że też bardzo ważne jest przyjęcie innego zdania. No tak, akceptacja innego zdania, kiedy już mamy swoje, też jest istotna, bo bez tego to po prostu to też nie ma sensu. No i oczywiście takie małe detale jak nie patrzenie w telefon, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, to jest dla mnie bardzo ważne. Ja bardzo rzadko mam spinę właściwie przy kimś. Teraz mam spinę przed obiektywem, tego bardzo nie lubię. Ale nie mam raczej problemu z nawiązywaniem nowych znajomości. Ale tak, no jak poznaję nowych klientów w pracy, na przykład pierwsze zajęcia czy coś takiego, to jest powiedzmy lekka spinka, żeby się pokazać z jak najlepszej strony, ale to pół godziny i nie ma problemu. Nie wiem, wszystko, nie?